No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanał, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne, jak i samochody spalinowe to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym przedziałem cenowym na Otomoto od 120 do 160 tysięcy. Przypomnę tylko, że chodzi tutaj o samochody bezwypadkowe, używane i oczywiście samochody elektryczne. Także oglądajcie. Ze względu na ilość pracy, jaką normalnie na co dzień wykonuję, niestety nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać, więc mam tutaj taką listę i parę swoich notatek dotyczących tej listy. Dlaczego się śmieję? No śmieję się dlatego przede wszystkim, że bardzo dużo jest Tesli. Mamy aż 55 ogłoszeń. No i od Tesli oczywiście zacznę swoje przynudne wywody. Z całej listy ogłoszeń Tesla bardzo się wybija, jeżeli chodzi o ilość tego, co jest dostępne na rynku. No i tutaj mamy też bardzo szerokie spektrum modeli. Podzielę to tak, mamy 8 modeli S, 22 modele 3, 10 modeli X i 15 modeli Y. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo naprawdę wybór jest bardzo, bardzo szeroki i tak naprawdę mamy dostępne wszystkie, nazwijmy to popularne czy produkcyjne modele Tesli. No i teraz zacznę od modelu S. W tym przedziale cenowym w zasadzie ciężko powiedzieć, co my mamy do dyspozycji. Najprawdopodobniej w tym przedziale cenowym poszukiwałbym już raczej najnowszych Tesli z rodziny Palladium, z tych pierwszych roczników. Raczej w wersji europejskiej zdecydowanie odradzam Wam w jakikolwiek sposób kupowanie samochodów amerykańskich, bo jest to tylko i wyłącznie kłopot i ten kłopot w miarę tego, jak Tesla będzie blokowała te systemy, będzie się nasilał. Już teraz niektórzy ludzie, którzy pracują na Teslach, nazwijmy to w tak zwanej szarej strefie, oferują jakieś urządzenia, powiedzmy filtrujące CAN, które pozwalają Wam się ładować na superchargerach. Mnóstwo różnych obejść trzeba robić, żeby ten samochód dalej funkcjonował, a Tesla tak naprawdę notorycznie to blokuje i Waszym wydatkom nigdy nie będzie końca. Dodatkowo musicie też wiedzieć, że 99% samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych to są samochody po szkodzie całkowitej. Oczywiście nie zawsze ta szkoda całkowita oznacza, że samochód był rozbity na kawałki, ale bardzo mocno zwracajcie na to uwagę. Jeżeli będziecie kupować samochód ze Stanów Zjednoczonych, to zwróćcie uwagę na to, jak on wyglądał przed zakupem, przed sprowadzeniem do Europy. Aczkolwiek, jeżeli tutaj w tym przedziale cenowym poszukiwalibyśmy Tesla Model S europejskiej, to tutaj sugerowałbym szukanie czegoś, co jest po roczniku 19, czyli raczej modelu Raven, czyli najbardziej dopracowanej S-ki, nazwijmy to pierwszej generacji, która przeszła przez te wszystkie etapy ewolucyjne, o których znajdziecie mnóstwo materiałów na naszym kanale. I ten samochód jest relatywnie oczywiście najmniej awaryjny w stosunku do poprzednich modeli. No i absolutnie też jest możliwe, że w tym przedziale cenowym, przynajmniej w górnym jego pułapie, możecie znaleźć jakieś starsze modele Palladium z większym przebiegiem. I zdecydowanie tutaj sugerowałbym Palladium. Jeżeli chodzi o Tesla Model 3, to ten przedział cenowy wydaje się bardzo wysoki jak na ten samochód. Myślę, że tutaj ciężko będzie znaleźć cokolwiek ciekawego. Jeżeli już, to jakieś nowsze Tesla Model 3 Performance, poliftowe. Nie wiem, czy Highlandy w tym zestawieniu są. Obawiam się, że nie. Z tego, co Wiktoria mi tutaj mówi, to Highlanda nie było w tym przedziale cenowym. To dziwne, bo wydaje mi się, że pierwsze Highlandy, które pokazały się już rok temu, mówię tu szczególnie o tych wersjach tylnosilnikowych, mogły być już w tych cenach dostępne. Natomiast abstrahując od tego, wydaje mi się, że w tym przedziale cenowym szukałbym czegoś innego. Czego ja bym szukał w tym przedziale cenowym? Szukałbym dwóch pojazdów, które absolutnie w tej chwili posiadam i czasami z nich korzystam, a z jednego korzystam często, z drugiego czasami. Czego szukałbym najbardziej? Szukałbym oczywiście Y. Y w tym przedziale cenowym wydaje się doskonałym wyborem. Oczywiście im niżej z tą ceną, tym lepiej, lub im wyżej z rocznikiem i z tym im mniejszym przebiegiem, tym lepiej. Y jest samochodem najbardziej sprawdzonym, jeżeli chodzi o Teslę. Wyprodukowano najwięcej egzemplarzy, jest do niego najszerszy aftermarket, jest mnóstwo wiedzy na temat tego samochodu, także jest to bardzo bezpieczny, racjonalny wybór. Natomiast jeżeli szukacie czegoś wyjątkowego, to w tym przedziale szukałbym X-a. Natomiast tutaj też czyha pułapka. Oczywiście największą pułapką będą samochody sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i absolutnie nie pakujcie się w tego typu rozwiązania. To znowu odniosę się do tego, co mówiłem wcześniej. Natomiast też modele europejskie z pierwszych roczników, mówię tu o roczniku 16 czy roczniku 17, mimo iż miały dożywotnie darmowe ładowanie, to są samochody wydatnie ponadnormatywnie awaryjne. Ja nie będę tutaj też dużo na ten temat mówił, ale uwierzcie mi na słowo, dla normalnego użytkownika, który korzysta z samochodu elektrycznego głównie po mieście i jeździ w trasy raz, 2 razy do roku, nawet 10 razy do roku, darmowy supercharger nigdy się nie zwróci i nie ma to sensu, a w starych X-ach do 17 roku zapłacicie tą cenę w naprawach. Czego bym szukał?
Jeżeli chodzi o X, szukałbym wszystkiego po 17 roku. 18, 19 to są tanie alternatywy. Mamy tutaj już pierwsze modele 100D, które mają relatywnie fajny zasięg, są już w miarę dopracowane. No i oczywiście później Ravena, który jest jeszcze bardziej dopracowany. W tych cenach niestety nie kupicie, przynajmniej tutaj w tych ofertach nie ma X-a z rodziny Palladium, no bo ten samochód jest najdroższym modelem w tej chwili dostępnym, jeżeli chodzi o Teslę, natomiast pewnie z czasem też w tym przedziale cenowym się znajdzie. Istotna zmiana, jeżeli chodzi o spektrum ogłoszeń, jest taka, że ta Tesla już nie jest taka, czy oczywiście nadal Tesla jest bardzo duża i na przykład 2 następne miejsca nawet razem nie dają tyle co Tesla, natomiast pojawiło się bardzo dużo ogłoszeń innych producentów. I tutaj mam trochę zagwozdkę, bo następne jest Audi. Niewiele mieliśmy do czynienia z elektrycznym Audi. Krążą raczej negatywne opinie na temat tych samochodów. Te samochody są wydatnie za drogie w stosunku do tego, co oferują. I tutaj mamy 20 ogłoszeń e-trona i 13 ogłoszeń e-tron Q4. To są samochody już dosyć wiekowe i wydaje mi się, że są, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę ten przedział cenowy, to są wydatnie za drogie i ja osobiście raczej nie szedłbym w stronę Audi, jeżeli chodzi o ten segment cenowy. Abstrahując od tego, że poza tym możemy powiedzieć tylko tyle, że jest to po prostu grupa WAG i szukamy tutaj podobnych rozwiązań jak w ID4, ID5 czy nawet w Skodach Enyaq. Zaraz po Audi mamy już dużo ciekawszą ofertę. Mamy tutaj 22 ogłoszenia Kii, z czego mamy 9 sztuk Eniro, 3 Soule i aż 10 EV6. EV6 akurat to jest bardzo fajny samochód. Ja miałem okazję spotkać najwięcej tego samochodu w Norwegii i myślę, że to jest też fajny probierz tego, że ten samochód jest naprawdę spoko, bo Norwegowie podchodzą bardzo racjonalnie do takich zakupów i jeżeli samochód się sprawdza, to oni go kupują. Więc, a ja poza tym miałem okazję testować też Kia V6 i muszę powiedzieć, że gdyby nie ówczesna cena, bo ten samochód był wycenowany kosmicznie, to ten samochód był bardzo ciekawą alternatywą też dla testu. Co do pozostałych dwóch modeli, czyli Eniro i e-Soul, już się wypowiadałem na poprzednim materiale, także zostawię to bez komentarza, zapraszam do poprzedniego materiału. Później mamy grupę WAG, przepraszam, Volkswagena stricte i mamy tu znowu ID3, ID4 i ID5. Moje zdanie na tych samochodów na temat tych samochodów już wypowiedziałem we wcześniejszym materiale. Uważam, że ten pułap cenowy jest już zdecydowanie za wysoki, jeżeli chodzi o ID3. Myślę, że ID4 i ID5, jeżeli są w miarę świeżutkie, to będą do tego pułapu cenowego pasować, aczkolwiek ja osobiście tutaj w tym przedziale cenowym zdecydowanie faworyzowałbym Teslę i Kię. Absolutne zaskoczenie, dla mnie przynajmniej, to jest Toyota BZ4X, czyli chyba jeden z najbardziej nieudanych elektryków, jeżeli chodzi o producentów. Jest to taki eksperyment Toyoty, który chyba rzeczywiście jest nieudany, skoro tyle tych ogłoszeń wisi w tym przedziale cenowym, bo ten samochód jako nowy był zdecydowanie droższy. Miałem okazję ten samochód oglądać parę razy. Tutaj przy okazji podziękowania dla Norberta Cały, który mi przywiózł kiedyś BZ4X. Nie robi na mnie ten samochód żadnego pozytywnego wrażenia. Nie kupiłbym tego samochodu nawet w tym przedziale cenowym. Kolejne miejsce zaraz za Toyotą z sumaryczną liczbą 13 ogłoszeń to jest Mercedes. Ja Mercedesa postrzegam jednak jako gracza, który próbuje coś, wybijając się ponad przeciętność, jeżeli chodzi o europejskich producentów, tak jak i BMW zresztą moim zdaniem, próbuje zrobić coś, co jednak do tego świata elektromobilności pasuje. Przypomnijmy też sobie to, że Mercedes współpracował z Teslą. Wiele rzeczy we wcześniejszych Teslach jest z Mercedesem współdzielonych. Tutaj mamy też Mercedesa EQT, który tak naprawdę Mercedesem nie jest. Natomiast mamy też EQB 4 sztuki, 3 sztuki EQC, 1 sztukę Citana i 3 sztuki EQA. Mercedes, jeszcze raz podkreślę, jest wyjątkowy w tej strefie elektromobilności europejskiej. Myślę, że jest warty zainteresowania w tych przedziałach cenowych. Raczej bym tutaj stawiał na troszeczkę większe modele. No i pamiętajmy o tym, że Mercedes ma problemy z awaryjnością silników, na przykład między innymi. Na szczęście jest to absolutnie naprawialne. Kolejna marka na liście to Hyundai, czyli tak naprawdę to samo co Kia. I tutaj mamy Ikonę i Ionika 5. Znowu w poprzednim materiale się już na ten temat wypowiadałem. Myślę, że te modele w tych przedziałach cenowych to już jest troszeczkę za wysoka cena. Trzeba byłoby się poważnie zastanowić, czy ktoś coś takiego chce. Natomiast Ioniq 5 występuje też w nowszych generacjach. Mamy też Ionika 5 w wersji N, a tutaj mówimy o czymś zupełnie innym. Ioniq w wersji N to jest naprawdę petarda. Idziemy dalej. Musiałem o tym powiedzieć, bo wielu z Was na to zwróciło uwagę. Ja o tym pamiętam, mówiłem wtedy, kiedy ten samochód testowałem, chyba 3 czy 2 lata temu. Przy okazji dostałem wtedy mandat. Ford I-Mach.
Ford I-Mach swego czasu, wtedy kiedy wychodził, konkurował z Teslą Model 3 cenowo. Był bardzo dobrze wycenowany i był bardzo fajnym i wygodnym samochodem i nadal takim oczywiście jest. Więc absolutnie Ford I-Mach w tym przedziale cenowym wydaje się, szczególnie w niższym przedziale, wydaje się wspaniałą alternatywą właśnie do tego, co mówiłem, czyli do Tesla Model 3. Gdybyście mieli wybierać, tutaj się poważnie zastanówcie, bo Ford Mustang naprawdę daje sporo za te pieniądze, które tutaj są oczekiwane za ten samochód. Tylko znowu, w przypadku wszystkich tych samochodów, a w szczególności Tesli, unikajcie samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Mówię tutaj o rynku amerykańskim. No i później mamy dużo innych samochodów, to już Wiktoria Wam pokaże całą listę. Tyle na temat tego przedziału cenowego. Nie wiem, czy będziemy robić przedział od 160 do nieskończoności. Zobaczymy, co tam będzie się znajdowało. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!